Witam serdecznie w 5. odcinku z serii Archiwum Emocji. Dziś zaczniemy od czegoś, co na bank słyszeliście już 1000 razy. Od babci, mamy, taty, pani w przedszkolu. To rada tak wyświechtana, że brzmi jak cytat z kalendarza ściennego u dentysty. Jak się zdenerwujesz, policz do 10. Bądźmy szczerzy, kiedy krew w żyłach się gotuje, kiedy szef właśnie podważył twoje kompetencje przy całym zespole, albo kiedy ktoś po chamsku zajechał ci drogę i jeszcze pokazał środkowy palec, w chwili, gdy twoja szczęka zamienia się w imadło, rada policz do 10 brzmi, jakby ktoś kazał ci myśleć o 100 krotkach, gdy ty siedzisz na wulkanie. Masz ochotę zaliczyć do 1 i rzucić w niego krzesłem. Krzesłem? Serio? Babo, i ty uczysz ludzi opanowania? Inteligencji emocjonalnej? Weź mnie nie rozśmieszaj. Zapomniałaś już, jak rzuciłaś krzesłem swoją pracę? Naraziłaś mnie na głód. Nie liczyłaś do 10. Nie oddychałaś. Ty tam wprowadziłaś tryb koniec cywilizacji. Nie Jinx. Sprostowanie dla kronik Archiwum Emocji. To nie było krzesło. Kopnęła biurko do góry nogami. Dokumenty poleciały jak gołębie, a CEO nie mógł oderwać swojej szczęki od podłogi. Tak, kopara mu opadła. Ona zawsze taka cicha i spokojna, a tu nagle BUM! I czarna dziura. Kompletna dezorientacja w Matrixie. Bo dobre decyzje rodzą się z doświadczenia, a doświadczenie ze złych decyzji. Proszę poznać, Jinx, kot bez filtra, mieszka ze mną na kocią łapę i jeszcze ma wymagania. Ale on jest takim głosem w twojej głowie. Pamięta wszystko i wszystko wyolbrzymia. A ten tam obok niego, co kabluje, to Neko. I chyba od dzisiaj kolację będą musieli sobie sami upolować. Dziś pokażę wam, dlaczego licz do 10 nie jest radą z magnesu na lodówkę. To jest awaryjny kod nuklearny dla twojego mózgu. 10 sekund, które decydują, czy kończysz dzień jako normalny człowiek, czy jako bezrobotny, rozwiedziony, wykończony pustelnik, który zbiera szczątki życia ze swojego biurka. Skoro już wszystko o mnie wiecie, to tak, jestem osobą, która doskonale wie, jak drogie może być te 10 sekund. Więc zacznę od fundamentów. Od mitu, który wszyscy znamy. Każdy z nas już na pewno słyszał: kontroluj swoje emocje. To tak jakby ktoś podszedł do ciebie i powiedział: słuchaj, twoje serce bije za głośno, więc je zatrzymaj, bo przeszkadzasz mi oglądać serial. Ja mogę pomóc zatrzymać. Powiedz tylko komu i gdzie mieszka. Może nie dramatycznie, ale fakt, to brzmi idiotycznie. Emocje to automatyczna reakcja fizjologiczna na bodziec. Powstały miliony lat temu, żeby chronić nas przed zagrożeniem. Kiedy nasz przodek widział w krzakach tygrysa, nie miał czasu na liczenie do 10 albo analizę. Gdyby zaczął myśleć logicznie, ciekawe umaszczenie. Zastanawiam się, jaka jest jego prędkość maksymalna. No co by się stało? Zostałby obiadem, prawda? Musiał poczuć strach i to natychmiast. Strach jest użyteczny. Dzięki niemu nie wchodzę do odkurzacza. Emocje to system wczesnego ostrzegania. Gniew dodaje energię do walki o zasoby. Wstręt chroni przed zatruciem. Strach uruchamia ucieczkę. Nie możecie tego wyłączyć. Emocje są wbudowane w nasz system. Jeśli ktoś mówi wam, kontroluj emocje, to tak jakby kazał wam wstrzymać akcję serca. Nie możecie kontrolować tego, że emocja się pojawia, ale, i to jest klucz do naszego dzisiejszego odcinka, możecie zdecydować, co zrobicie przez te kilka krytycznych sekund po jej pojawieniu się. Ja wiem, co zrobię. Nasikam im do butów. To ich nauczy respektu. Jinx, ale jesteśmy tu po to, żeby się uczyć inteligencji emocjonalnej, a nie robić sobie wrogów. Żeby zrozumieć, co dzieje się w waszej głowie, użyjemy metafory. Wyobraźcie sobie, że wasza głowa to 7 królestw.
a w samym jej środku stoi żelazny tron. Ktokolwiek na nim siedzi, steruje waszym zachowaniem, słowami i czynami. Na co dzień, kiedy wszystko jest w porządku, na tronie zasiada król rozsądek. To wasza kora przedczołowa. Król rozsądek jest nudny, lubi planować, przestrzega prawo, płaci podatki na czas, rozumie konsekwencje społeczne i powstrzymuje was przed powiedzeniem teściowej, że jej rosół smakuje jak pomyje. Ja bym jej powiedział, a potem zwymiotował na dywan. Kiedy król rozsądek rządzi, mosty są całe, a dyplomacja działa. Ale w podziemiach zamku, w układzie limbicznym, czai się prastary ród. Ród smoka. To wasze ciało migdałowate. Mimo że jest to miejsce pozbawione logiki, to jest nasze centrum dowodzenia. Ród smoka jest potężny, ale prymitywny. Nie uznaje dyplomacji, nie zna słowa kompromis i nie obchodzi go jutro. I to właśnie emocje są naszym prawdziwym, życiowym płomieniem. Kiedy sytuacja staje się stresująca, ktoś was obraża, czujecie zagrożenie, presję, ród smoka dokonuje przewrotu pałacowego, co dzieje się błyskawicznie. Nazywamy to porwaniem emocjonalnym. Alarm, alarm! Wrogowie u bram! Wypuścić psy wojny! Dracarys! Dracarys na wszystko! Dokładnie tak to wygląda. Czujemy uścisk w gardle i zalewa nas gorąca fala. To nasz ziejący ogniem smok wyważa drzwi do sali tronowej, łapie króla rozsądku za gardło, wrzuca go do lochu i zasiada na żelaznym tronie. I w tej chwili wasz iloraz inteligencji spada do kilku punktów powyżej rośliny doniczkowej. Krew odpływa z części mózgu odpowiedzialnej za logikę i płynie w mięśnie. Jesteście gotowi do walki. I nieważne, czy zagrożeniem jest tylko źle zaparkowany samochód sąsiada, dla smoka to śmiertelny wróg. A ogień nie pyta, tylko parzy. Ale sąsiad to wróg. Jego pies szczekał na mnie w zeszły wtorek. Spalmy mu wycieraczkę. Kiedy smok rządzi, nie jesteś sobą. Jesteś biologiczną maszyną do niszczenia. I tu dochodzimy do najciemniejszego punktu naszej historii. Do momentu, w którym brak kontroli nad smokiem kończy się tragedią. Po aktach z działu co? Będziecie musieli podnieść szczękę z podłogi. Oglądałam kiedyś wstrząsający dokument o więźniach skazanych na dożywocie. Nie mówię tu o seryjnych mordercach, psychopatach planujących zbrodnie latami. Mówię o ludziach, którzy trafili za kratki za tak zwane zbrodnie w afekcie. Wielu z nich w wywiadach mówiło to samo zdanie. To była sekunda. Zapadła ciemność, a kiedy odzyskałem wzrok, on już nie żył. To brzmi strasznie. Ja tylko chciałem podrapać kanapę. Nie chciałem nikogo skrzywdzić na zawsze. Co się tam wydarzyło? Dlaczego normalni ludzie stają się mordercami w mgnieniu oka? Odpowiedź tkwi w szybkości łącza w naszej głowie. I to jest ten szokujący fakt. Mamy w mózgu dwie ścieżki przetwarzania sygnału wizualnego. Droga wysoka, czyli królewska, oko, wzgórze, kora wzrokowa, kora przedczołowa. Tutaj mózg widzi, analizuje i podejmuje decyzje. To trwa około 15 do 30 sekund. Droga niska, smocza, oko, wzgórze, ciało migdałowate. Sygnał omija korę mózgową, trafia prosto do smoka. To trwa zaledwie 12 milisekund. Więc mówisz, że jesteście zaprojektowani tak wadliwie, że działacie zanim pomyślicie? Serio, ludzkość to pomyłka ewolucji. Koty zawsze najpierw oceniają, czy warto ruszyć ogonem. Muszę się napić, żeby to powiedzieć. Ale niestety Neko ma rację. Informacja o zagrożeniu dociera do naszego wewnętrznego smoka ponad 2 razy szybciej niż do twojej świadomości.
Zanim w ogóle pomyślisz, że jesteś zły, twój organizm już jest zalany adrenaliną. I ci więźniowie przegrali walkę o tę milisekundę. Smok przejął ster, nacisnął spustka, bum. Zanim król rozsądek wydostał się z lochu, wszędzie gruzy. Nie było już co zbierać. Dlatego, kiedy mówimy o liczeniu do 10, nie mówimy o zabawie, mówimy o procedurze, która może dosłownie uratować lub zniszczyć komuś życie. Skoro już wiemy, że smok jest szybszy, jak możemy z nim wygrać? Musimy jakoś kupić czas. Liczenie do 10 to nic innego jak odwrócenie uwagi smoka. Ej, jak ja jestem skupiony na zemście, to nic nie jest w stanie odwrócić mojej uwagi. Smok jest szybki, ale głupi. Działa na prostych skojarzeniach. Nie potrafi liczyć, nie zna logiki matematycznej, kiedy w momencie furii zmuszasz się do pomyślenia 1, 2, 3. Wysyłasz do mózgu żądanie, uruchom procesy logiczne. A logika to domena kogo? Tego nudziarza w koronie? Dokładnie, króla rozsądku. Przerywasz pętlę. Mózg nie może jednocześnie w pełni panikować i liczyć, prawda? Musi podzielić zasoby. Czekasz na chemię. Adrenalina i kortyzol mają krótki okres współtrwania w pliku uderzeniowym. Potrzebujesz około 6 do 10 sekund, żeby to pierwsze mordercze ciśnienie opadło. Ech tam, ja wolę akcję. Chcę wrzasku. Liczenie jest dla mięczaków. Doliczając do 10 dajesz królowi czas, by wrócił do sali tronowej. Otrzepał się z kurzu, spojrzał na smoka, który skurczył się do rozmiarów jaszczurki i powiedział: słuchaj stary, ja rozumiem, że ty jesteś wściekły, ale może zamiast rzucać laptopem przez zamknięte okno, po prostu pójdziemy na spacer. Spacer jest akceptowalny, pod warunkiem, że nie trzeba machać łapami. Na koniec chcę wam zostawić jeszcze jeden obraz. Nie próbujcie zabić smoka. Emocje są potrzebne. Bez nich bylibyśmy jak Neko, totalnie obojętni na wszystko. Nawet na krzywdę innych. Bez urazy, Neko. Uraza wymagałaby zaangażowania emocjonalnego. Ja mam wszystko w dupie. Tak myślałam. Myślcie o emocjach jak o gazie w kuchence. Sytuacja stresowa to moment regulowania zaworu. Gaz syczy, czujecie ten syk, to złość, strach, frustracja. Tego nie zmieniacie. Większość ludzi w tym momencie przykłada zapałkę do pełnego strumienia gazu. Wielki wybuch. Brwi spalone, a kuchnia w ogniu. Właśnie. Wybuch niszczy relacje, pali mosty, kończy kariery w 10 sekund. Ale ty masz wybór. Liczenie do 10 to twoja ręka na pokrętle kuchenki. Nie zakręcasz gazu całkowicie, ale możesz uregulować płomień. Zamiast eksplozji masz kontrolowany, wolny ogień. Czyli sugerujesz, że zamiast podrapać Zenusia, mam na niego nasyczeć z umiarem? To byłby duży postęp. Duży postęp. Więc następnym razem, gdy poczujecie ten grom z jasnego nieba, gdy poczujecie, że smok gramoli się na tron, zatrzymajcie się, zamknijcie usta, bo smok mówi tylko językiem ognia. Policzcie, dajcie królowi te 10 sekund na powrót z lochu. Pamiętajcie historię więźniów, pamiętajcie o 12 milisekundach. Wasze życie jest warte więcej niż ta chwila ulgi, którą daje wybuch. Dobra, policzyłem do 3 i już mi się to znudziło. Idę zwalić doniczkę z parapetu. Pa! Amatorzy. Prawdziwa władza to ignorowanie wszystkiego. Dobranoc. Dobrze, to nie był gaz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień, a tymczasem trzymajcie swoje smoki na smyczy.